Witam serdecznie, cześć. Chciałem zaprosić dzisiaj na film z rejonu miasta Walencja. Walencja to region leżący pomiędzy Katalonią, Aragonią, Kastylią-La Mancha i Morzem Śródziemnym. Jest jedną z 17 wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Walencja przede wszystkim zachwyca swym pięknem architektury. Tu przykład, jak go nazwałem, ładnego domu. Plac Ratuszowy to centralny plac Walencji, będący jednym z najważniejszych punktów miasta. Ma nietypowy trójkątny kształt z centralną esplanadą, na której odbywają się różnorodne wystawy artystyczne oraz festiwale takie jak Las Fallas. Wokół placu znajdują się budynki z pierwszej połowy XX wieku, będące siedzibami władz i administracji miasta, utrzymane w stylu modernistycznym z elementami barokowymi. Ratusz zbudowany na planie prostokąta łączy cechy renesansowe i barokowe, a jego fasadę zdobią rzeźby alegorycznych postaci oraz okazały balkon będący centrum uwagi podczas festiwalu Las Fallas. Wnętrze ratusza warto zwiedzić ze względu na monumentalne marmurowe schody oraz Salon de Cristal, gdzie odbywają się oficjalne ceremonie. Estacio del Nord jest jednym z najpiękniejszych dworców w Hiszpanii, znanym ze swojego modernistycznego stylu. Budynek został zaprojektowany przez Demetria Ribesa i ukończony w 1917 roku. Fasada i wnętrza są bogato zdobione ceramiką, mozaikami i ornamentami inspirowanymi naturą i kulturą regionu Walencji. Obok dworca znajduje się Plaza de Toros, imponująca arena do corridy. Została zbudowana w latach 1850-1860 i może pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. Przechadzając się wąskimi uliczkami, można poczuć wspaniały klimat Hiszpanii. Kościół Świętej Katarzyny powstał w XIII wieku na miejscu dawnego meczetu i ma styl gotycki i barokowy. Najwęższy budynek w Hiszpanii ma zaledwie 107 cm szerokości, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętne drzwi. Budynek ma kilka pięter i kiedyś był normalnym mieszkaniem. Ochateria Santa Catarina to historyczna kawiarnia założona w 1830 roku. Wnętrze zdobią piękne, kolorowe kafelki z Manises. Specjalnością lokalu jest tradycyjna horchata, orzeźwiający napój pochodzący z Walencji, przygotowany z bólw cibory jadalnej. Plaza de la Reina to jedno z najbardziej znanych i ruchliwych miejsc w Walencji, otoczonym historycznymi budynkami, kawiarniami i restauracjami.
Katedra w Walencji, którą rozpoczęto budowę w 1262 w miejscu dawnego meczetu, jest w stylu gotyckim z elementami romańskimi, renesansowymi, barokowymi i neoklasycznymi. W katedrze znajdują się dzieła sztuki, w tym freski renesansowe i obrazy Francisco Goyi. W katedrze znajduje się kaplica z kielichem, który według tradycji jest świętym gralem, używanym przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z najlepiej udokumentowanych kandydatów do tej roli. Katedra posiada wieżę Mikalet, charakterystyczną ośmioboczną dzwonnicę o wysokości 51 metrów. Można na nią wejść po 207 schodach. Roztacza się tu wspaniały widok na miasto oraz na góry Sierra Calderona, które należą do pasma gór iberyjskich. Z wieży wspaniale widać Estadio Mestalla, stadion, na którym rozgrywa swoje mecze CF Valencia. Ja z synami, jako zapaleni kibice piłkarscy, musieliśmy być na meczu. Było sacrum, jest profanum. Bazylika Matki Bożej Opuszczonych jest poświęcona patronce miasta. Zbudowana w XVII wieku w stylu barokowym. Przy tym placu można zobaczyć pozostałości rzymskich ulic, domów, term i murów obronnych. Kościół z XIII wieku, będący częścią dawnego klasztoru karmelitów w Walencji. XVIII-wieczny pałac, który początkowo należał do arystokratycznej rodziny Forcallo, jest przykładem klasycznej architektury miejskiej z elegancką fasadą i wewnętrznym dziedzińcem. Miniaturowa kamienica dla kotów. Dla upamiętnienia legendy z 1094 roku El Cid Santpedor nakazał wyeliminowanie wszystkich kotów w Walencji z wyjątkiem 4. Wieże Serrans były częścią średniowiecznych murów obronnych miasta. Zostały zbudowane w XV wieku i pierwotnie miały pełnić funkcję bramy miejskiej, służącej jako punkt wejściowy do Walencji. Mercado Central to jedno z najstarszych, największych hal targowych w Europie, zbudowane w stylu modernistycznym i otwarte w 1928 roku. Architektura łączy elementy secesyjne z charakterystycznymi dla modernizmu detalami, w tym kolorowymi witrażami, ceramicznymi mozaikami oraz wysokimi stalowymi szklanymi konstrukcjami. Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Charakterystycznym elementem jest kopuła, która by mogła świadczyć, że znajdujemy się w świątyni, a nie na targowisku. Mercado de Colón został otwarty w 1916 roku i pierwotnie służył jako hala targowa, ale po latach został przekształcony w centrum handlowe, gastronomiczne i kulturalne.
Jego architektura jest przykładem modernizmu z wyraźnymi wpływami secesji. Będąc w Walencji, trzeba zasmakować wspaniałej paeli. Wspaniałe są również tutaj churrosy, które maczane są w czekoladzie. Muzeum Nauki i Sztuki to najbardziej znane muzeum w Hiszpanii. Obiekt został zaprojektowany przez architekta Santiago Calatrawy. Architektura budynku jest niezwykle futurystyczna, z dużymi białymi konstrukcjami, przypominającymi organiczne formy, które wkomponowują się w nowoczesny krajobraz Walencji. Muzeum ma również planetarium, gdzie organizowane są pokazy astronomiczne oraz przestronną przestrzeń na wydarzenia i warsztaty edukacyjne. Jest to więc doskonałe miejsce do spędzenia czasu, ucząc się i bawiąc jednocześnie. Niedaleko muzeum znajduje się wspaniałe oceanarium w Walencji. Ogrody Turii to jeden z największych parków miejskich w Walencji, który rozciąga się na długości 9 km, biegnąc wzdłuż rzeki Turii, która została przekierowana do nowego koryta w latach 50. XX wieku po wielkiej powodzi, która dotknęła miasto. Ogród Turii jest pełen ścieżek rowerowych, spacerowych, placu zabaw, fontan, stawów, ogrodów i przestrzeni do pikników, co czyni go idealnym miejscem do relaksu na świeżym powietrzu. Park Gulliver, zbudowany w skali 1:1, ma około 70 metrów długości. W Polsce by powiedziano, jaki stary, taki głupi. Tutaj nikt nie zwraca na to uwagi.
Docieram do portu w Walencji. Jak widać, są tu bardzo okazałe statki. Plaża tu jest szeroka i piaszczysta. No i myślę, że latem nikt nikomu sobie w drogę nie wchodzi i nie przeszkadza. Ten gość się uśmiecha, bo wie, co się za chwilę zdarzy. Obok plaży ciągnie się szeroki deptak. Byliśmy w Walencji w czasie karnawału i jak widzicie, Hiszpanie lubią się bawić. Zresztą tu ciągle się coś dzieje. Muy pequeño, pero que no sea el gorro. ¡Ángel, este es el segundo premio! Znaleźliśmy w Walencji chińską dzielnicę, zwaną jako Barrio Chino. Walencja, pomimo swojego wielkomiejskiego charakteru, posiada swoje super klimaty. Kończy swoją przygodę przy Porta de la Mar, jednej z historycznych bram w Walencji, która została zbudowana w XVII wieku jako główny wjazd do miasta od strony morza.